Coraz więcej osób jest zainteresowanych projektami typu multi-unit, gdzie jest kilka nieruchomości w jednym budynku. Więc postanowiłem nagrać odcinek na ten temat, jak zrobić strukturę takiego zakupu, jak można kupić, zrobić ofertę w ogóle takiego projektu. Więc zapraszam Cię do oglądania tego odcinka, jeśli interesuje Cię ten temat. Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Michał Tejza, jestem inwestorem i deweloperem. Dzisiejszy odcinek o multi-unit, strukturze, jak składać oferty, jak taki projekt w ogóle weryfikować, czy on ma sens. Także zaczniemy, czym są w ogóle właśnie multi-unity. Także wspomniałem, są to projekty multimieszkaniowe, czy większość, z reguły są te mieszkania, gdzie na przykład jest blok 10 mieszkań czy 14. Może być to też budynek mixed use, tak zwany, gdzie jest na dole sklep czy kilka sklepów, biura, a u góry są mieszkania. Ja uważam, że takie projekty są bardzo dobre do skalowania portfela nieruchomościowego, ponieważ jest jeden dach, jedne fundamenty i jest dużo łatwiej zarządzać takim projektem. Mówię to ze swojego doświadczenia, gdzie prowadziłem wiele różnych projektów, nie tylko swoich, ale pracowałem dla innych inwestorów jako podwykonawca na początku swojej kariery i bardzo ciężko było zarządzać takie inwestycje, gdzie jeden projekt jest godzinę drogi od drugiego i dojazdy, materiały. Było to bardzo uciążliwe. Ja osobiście nie chcę już więcej skupiać się na pojedynczych projektach, tylko właśnie na multi-unitach, bo uważam, że na tym można najwięcej zarobić. Na pewno dużo więcej w porównaniu do pojedynczych nieruchomości, ponieważ bardzo dużo zaoszczędzamy na materiałach. Jeśli kupi się większą ilość materiałów na kilka nieruchomości, to można dużo bardziej negocjować cenę. Więc dlatego uważam, że jest to super rozwiązanie. A jak można negocjować cenę za materiały? To oczywiście, że można negocjować cenę za wykonawstwo, no bo porównanie każdej pracy, czy to plastrowanie, czy regipsy, czy instalacje, inna cena będzie, jeśli jest jedno mieszkanie do zrobienia, a inna cena, jeśli jest tych mieszkań 10. Więc dlatego uważam, że multi-unit to świetne rozwiązanie dla osób, które chcą więcej, dla osób, które mają większy kapitał, no i chcą zabezpieczyć swoją przyszłość lepiej i szybciej. Dlatego dzisiaj ten odcinek, żeby dać Wam więcej wartości na ten temat, żebyście mogli zrozumieć, jak za takie projekty się zabierać. Wiadomo, jest jedna transakcja, nie trzeba kupować 10 nieruchomości osobno, jak to bywa w pojedynczych nieruchomościach, więc zaoszczędzacie dużo czasu, pieniędzy i uważam, że jeśli osoby, które chcą się rozwijać w temacie nieruchomości, to jest kolejny krok po tym, jak już poznacie te pojedyncze nieruchomości albo współpracujecie od razu z kimś, który ma wiedzę i doświadczenie na pojedynczych nieruchomościach, możecie połączyć siły i zrobić razem więcej. U mnie jest oczywiście taka możliwość współpracy z inwestorami, że inwestor daje pieniądze, pożycza pieniądze. To wszystko zależy od sytuacji, bo w spółce od $500 000 zwyż to też jest w formie pożyczki, tylko nieoprocentowanej, gdzie kupujemy z tego projekty, używamy finansowania, żeby zmaksymalizować profity. Ja specjalizuję się i moja firma w wyszukiwaniu okazji inwestycyjnych, gdzie wyszukujemy okazję inwestycyjną poniżej wartości rynkowej i ta różnica między ceną rynkową a
ceną utargowaną jest też brana pod uwagę w formie depozytu, czyli z reguły na nieruchomości takie multi-unit komercyjne trzeba 30% wkładu własnego. W przypadku targowanej ceny często można zejść do poziomu 10% wkładu własnego depozytu, więc jeśli jest portfolio czy budynek warty 2,5 miliona funtów, depozytu może trzeba być około 250 tysięcy funtów. To znacznie zwiększa możliwości zarobkowe. Wiadomo, do tego są koszta okołozakupowe, stamp duty, inne koszta profesjonalne, architekci, prawnicy czy konsultanci, ale jednak dużo więcej możliwości się pojawia. Dlatego też możliwość współpracy z nami jest od 0,5 miliona funtów zwyż, gdzie pojawiają się dużo większe możliwości zarobkowe. Jest jeszcze forma pożyczki na procent w mniejszych kwotach, już nawet od 50 tysięcy funtów. Jednak jest to w formie pożyczki, czyli dajemy zabezpieczenie na nieruchomości i ta pożyczka jest oprocentowana. Wszystko zależy od warunków tej pożyczki, czy ona jest na rok czasu, na 2, na 3, jakie zabezpieczenie. Takie rzeczy już indywidualnie dogadujemy z inwestorami. I teraz wiadomo, że skala, wracamy tutaj do kontentu, skala znacznie się zwiększa, jeśli można robić tych kilka czy kilkanaście projektów w tym samym czasie, bo mniej więcej koszt, mam na myśli czas budowy, jest podobny, czy to jest jeden dom, czy tych domów jest 15, po prostu jest więcej ludzi zaangażowanych, więcej pieniędzy, ale mniej więcej ten proces jest w bardzo podobnym czasie. Tak samo jest z mieszkaniami. Jeśli się buduje jedno mieszkanie, a buduje się tych mieszkań 10, to ten proces jest bardzo zbliżony. I wiadomo, większy potencjał refinansowania i tworzenia wartości jest przy większych unitach, no bo przy większych unitach jest też możliwość wartości na podstawie przychodów, tak zwana wycena komercyjna, co często jest stosowana w HMO, właśnie w wynajmie na pokoje powyżej 6-pokojowego HMO z 6 łazienkami. Taka nieruchomość już jest brana pod uwagę jako komercyjna i wiadomo, wartość tej nieruchomości będzie na podstawie przychodów, więc będzie większa niż taka wartość na podstawie cegieł. Pozwólcie, że na moment przerwę główny temat, ale mam dla Was kilka informacji o tym, jak możemy razem działać i rozwijać się na brytyjskim rynku nieruchomości. Po pierwsze, jeśli dysponujesz większym kapitałem i szukasz partnera do inwestycji, mamy dla Ciebie opcję Joint Venture, gdzie zakładamy razem spółkę. Ty robisz pożyczkę do spółki, minimum 0,5 miliona funtów. My jako Tejza Property zajmujemy się całym procesem, od wyszukania okazji inwestycyjnej, przez cały development, aż po zarządzanie najmem. Po zakończeniu projektu refinansujemy inwestycje, w pierwszej kolejności otrzymujesz z powrotem swoją pożyczkę, a następnie dzielimy się zyskami. Po drugie, oferujemy możliwości pożyczki na procent. Jeśli chcesz zainwestować swoje środki w bezpieczny sposób, możesz udzielić nam pożyczki. Kwoty od 50 tysięcy funtów zabezpieczamy na nieruchomości, a przy mniejszych kwotach oferuję gwarancję personalną. Po trzecie, zapraszam Was do Tejza Property Network. Tworzymy społeczność dla przedsiębiorczych Polaków tutaj w Wielkiej Brytanii. Wiem, jak trudno znaleźć ludzi sukcesu, którzy chcą dzielić się wiedzą, doświadczeniem i wspólnie rozwiązywać problemy biznesowe. Będziemy organizować kameralne spotkania skupione na budowaniu realnych relacji i networkingu. I po czwarte, konsultacje 1 na 1. Jeśli myślisz o inwestycjach w UK, masz projekt do analizy albo potrzebujesz ułożyć strategię i plan działania. Podczas konsultacji pomogę Ci znaleźć najlepsze rozwiązania do Twojego celu. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie tejzaproperty.co.uk. Dzięki za uwagę, a teraz wracamy do naszego głównego tematu. Wiadomo, tutaj kluczowym wyborem jest lokalizacja, żeby ten czynnik sukcesu był jak największy.
Lokalizacja to jest podstawa, a później są takie jeszcze kryteria jak transport, dostęp do pracy w okolicy, uczelnie, stabilny rynek wynajmu. Jest kilka takich rzeczy brane pod uwagę. I właśnie struktura budynku też trzeba pamiętać, że wybór musi być to budownictwo standardowe. Przy budownictwie niestandardowych jest to problem z finansowaniem, więc takiej struktury budynku trzeba omijać, bo to nie jest dobre rozwiązanie, na pewno problematyczne, więc odradzam. Co do typów nieruchomości, które najlepiej przerabiać na multi-unity, są to biura, sklepy, guest house'y, duże domy, które właśnie też mają potencjał. Często mogą być to jakieś mieszane, że na przykład na dole są sklepy, u góry są biura. To też jest fajne rozwiązanie, bo często te nieruchomości są wyceniane na podstawie przychodów, a jeśli te nieruchomości są puste, to nie mają przychodów, więc ta nieruchomość automatycznie jest znacznie mniejsza niż powinna kosztować, więc to jest duży potencjał, żeby taką nieruchomość wykorzystać, zagospodarować, zmienić użytkowanie na takie, które ten czynsz, ten zysk gwarantuje i podnosi wartość w tym wypadku. Ważne parametry, które warto sprawdzić, czyli wysokość kondygnacji, doświetlenie, stan techniczny, dostęp do osobnych wejść, bo to jest często problem, żeby te klatki schodowe miały osobne wejścia, doświetlenie, bo też jest dużo budynków, które po prostu nie można przerobić, bo nie mają okien, a są często w okolicy chronionej. Tutaj mam na przykład u mnie w mieście w Oxfordshire jest kino, które jest bardzo duże, jest stare, w super lokalizacji, można było zrobić tam bardzo dużo flatów, ale nie ma okien, jest w conservation area, gdzie nie można tego przerobić. No i właśnie mimo dobrej lokalizacji, wysokości kondygnacji, nie ma tego doświetlenia i nie ma możliwości dołożenia osobnych wejść, bo jest to budynek szeregowy i w takich sytuacjach jest to tylko strata czasu. Klasy użytkowania. Najlepiej właśnie w takich nieruchomościach komercyjnych można używać permitted development. Permitted development można też używać w nieruchomościach rezydenckich, ale ma znacznie mniejsze możliwości niż nieruchomości komercyjne. I jest to duże ułatwienie dla inwestorów, bo ten okres jest znacznie krótszy, łatwiejszy i tańszy, więc to daje większe możliwości. Analiza finansowa, czyli tak jak już wiele razy wspomniałem, trzeba sprawdzić całkowitą wartość projektu, całkowity koszt projektu. Trzeba pamiętać, żeby odjąć od całkowitej wartości projektu nasz profit, przynajmniej ja go odciągam na samym początku, żeby mieć pewność, że jest tam zarobek. Później właśnie te wszystkie koszta, budowa, finansowanie, podatki, trzeba dorzucić z 10-15% tak zwanego contingency na niezaplanowane koszta, które praktycznie zawsze się pojawiają, więc trzeba o nich pamiętać i dopiero na samym końcu powinna zostać cena zakupu. To jest czynnik najważniejszy do ofert, żebyście wiedzieli, jak tą strukturę przygotować, jak to liczyć, żeby zastanowić się nad wszystkimi kosztami. Często trzeba nawet quantity survey raport, zainwestować kilkaset funtów, żeby być pewny, że te koszta są wiarygodne, a nie tylko wydaje nam się, a później mieć problemy. Są inwestycje i te koszta około zakupowe to jedno, ale koszta, które są tak zwane prowadzenia biznesu i trzeba sprawdzać wyceny. No wiadomo, można zrobić wyceny darmowe z agencjami lokalnymi, które mogą w jakiś sposób ocenić wartość tych nieruchomości. Jednak polecam
przy większych inwestycjach zapłacić za niezależnego surveyora. Jest to koszt z reguły kilkuset funtów do kilku tysięcy, no wiadomo, zależy od wielkości nieruchomości, jednak trzeba rzucić to w koszta, żeby mieć zabezpieczenie, że ta wartość jest taka, jak Wam się wydaje, że będzie. Minimalny zysk to jest 20%, raczej mniejszego bym w ogóle nie brał pod uwagę, jeśli nie ma tam zysku 20% w stosunku do całkowitego kosztu, ja bym się za to nie zabierał. Większość banków też nie chce dawać finansowania, jeśli nie ma tam pewnego profitu, no bo w przypadku, gdyby Wam się coś nie udało, nie wyszło, no to później bank będzie też miał problem, żeby to sprzedać, żeby na tym nie stracić. Więc taki trzeba zrobić kalkulację przepływów miesięcznych, harmonogram finansowy i pod to całe finansowanie i strukturę. Z reguły wkład inwestora jest wkładem własnym i koszta standardowe, czyli ten depozyt i koszta okołozakupowe, te wszystkie koszta profesjonalne. Tak działamy, że inwestor zawsze musi zapewnić te wszystkie koszta, które są wymagane. Później jest z reguły finansowanie bankowe, czy to jest development finance, czy to jest bridge, mniej więcej 65-70% loan to value, czyli do całej wartości nieruchomości. No chyba, że właśnie, tak jak wspomniałem, jest możliwość, niektóre banki, bo to też nie wszystkie banki mają taki produkt, że można użyć tą różnicę pomiędzy ceną rynkową a ceną zakupu jako depozyt i wtedy może być to loan to value znacznie mniejsze. No ale to już są indywidualne kwestie. Ja teraz wspominam o ogólnych warunkach i też daję do porównania, jak my pracujemy z inwestorami, jakie są różnice. I na zakończeniu projektu refinansujemy taką inwestycję, spłacamy pożyczki i wiadomo, zysk, dzielimy się zyskiem z inwestorem. Z reguły też się umawiamy z większości inwestorami, że budujemy majątek długoterminowo, więc nie wyciągamy tych pieniędzy na życie, bo mamy już jakieś swoje majątki, mamy swoje przychody, większość z nas, więc te pieniądze refinansujemy, kupujemy za to kolejne nieruchomości i tak właśnie budujemy majątek. Kontrola kosztów, bo większość ludzi o to się martwi, dlatego, tak jak wspominałem, robimy wyceny, robimy budżet przygotowany przez Quantity Surveyora, czyli osobę odpowiedzialną za te budżety i do tego ta rezerwa na nieprzewidzialne wydatki 10-15% zależy od skali projektu i od doświadczenia. Ten harmonogram płatności musi być przygotowany z monitorowaniem postępów, gdzie i wtedy zysk powstaje nie ze sprzedaży, lecz z refinansowania. My nie sprzedajemy tych nieruchomości, tylko bierzemy nowy kredyt na podstawie nowej wartości po skończonym projekcie. Zostawiamy część zysku w cegłach, właśnie w tym depozycie, po nowej wartości, a resztę wyciągamy z refinansowania i kupujemy nowe nieruchomości do budowania portfela długoterminowo. To jest właśnie strategia BRRRR, czyli Buy, Refurbish, Refinance, Rent, Repeat. To jest taka angielska nazwa i to jest tworzenie wartości przez podnoszenie dochodowości. I to uważam, że jest najlepsza strategia dostępna. Zarządzanie ryzykiem w takich projektach jest bardzo ważne, jednak jest to rozłożone na różne etapy, a oprócz tego tutaj analiza wrażliwości inwestycji opiera się na wzroście kosztów, opóźnieniach i korekcie JDV, bo to też ta wrażliwość jest ważna, żeby ją dobrze zweryfikować przed zaczęciem. Decyzja o wyjściu tylko jeśli projekt utrzymuje rentowność w trudniejszych scenariuszach, bo
Jeśli trzeba to zweryfikować na bieżąco. Zespół i organizacja do takich składania ofert, często do takich projektów potrzebny jest architekt, quantity survey do weryfikacji właśnie, co można tam dodać, kosztorysów. To jest taki pierwszy etap. Później jest wiadomo building control, project management, żeby mieć pewność, że wszystko jest wykonane w najlepszych standardach i zgodnie z wymaganiami budowlanymi. No i z mojego punktu widzenia tutaj klucz do sukcesu to jest komunikacja i jakość tej usługi, bo jeśli jakość jest zrobiona dobra, to później ludzie często są zadowoleni i korzystają z tych nieruchomości. No o to w tym wszystkim chodzi, żeby ten przychód był regularny, stały i ludzie byli zadowoleni z tego. Rolą inwestora jest głównie zaufanie procesowi, zaufanie zespołowi, z którym współpracuję, bo wiadomo, że jakieś tam błędy są czy pomyłki zawsze, bo nie ma ludzi nieomylnych, zawsze są jakieś mniejsze problemy i większe do rozwiązania. No i taki jest biznes, trzeba sobie z tym radzić. Trzeba szukać tych rozwiązań i nie myśleć tylko o tych problemach, bo uważam, że takie multi-unity to są najlepsze narzędzia do powtarzalnego i profesjonalnego skalowania kapitału, gdzie można to zrobić szybciej, lepiej w jednym czasie, więc to jest super rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą więcej. Mam nadzieję, że w tym odcinku znalazłaś coś ciekawego dla siebie. Jeśli tak, to daj łapę w górę, komentarz dla zasięgów i widzimy się na kolejnym odcinku. Pozdrawiam, cześć!